Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj wracamy do wielorybka, wracamy do remontu, zabieramy się za podłogę. Będzie na pewno trochę z tym zabawy. Muszę powyciągać te listewki, które zostały jeszcze po meblach, ściągnąć, wyrzucić gumolit, no i spróbować odkręcić płyty podłogowe. I jeżeli starczy czasu, to zdejmiemy budkę z ramy. Ostatnio vlogi pojawiają się trochę rzadziej, bo jak widzicie, pogoda nam nie pomaga w tym remoncie. Mieliśmy ostatnio bardzo burzowy tydzień. Zaczynał się dzień ładną pogodą. Chcieliśmy wybrać się, żeby coś porobić przy łódce lub przy przyczepie, ale po południu nachodziły chmury burzowe i kończyło się ulewą. Także remoncik nam się troszkę opóźnia. Mamy nadzieję, że teraz troszeczkę nadrobimy ten czas, no i nadgonimy z pracami w przyczepie. Jesteśmy tu dzisiaj we trójkę ze względu na deszczową pogodę, nawet teraz troszeczkę kropi. Zabraliśmy przyczepę. Justyna tutaj robi nam remontowy obiadek. Co to będzie? Makaron ze szpinakiem i z kurczaczkiem. Pyszny. Najlepszy. Teoś jak zwykle ogląda bajeczkę na telefonie, ale zanim usiądziemy do obiadu, ja już tu troszkę podziałam. A dzisiejszy odcinek sponsorują szlifiereczka kątowa, breszka czy łomik, jak kto woli, oraz narzędzie destrukcji, czyli taki młotek, wiecie, ze szpikulcem i z tą częścią, nie wiem jak ona się nazywa, do wyciągania gwoździ. A że zostało w podłodze tutaj trochę tych śrubek i drewienek, to ten młotek na pewno mi się przyda. Deseczki już są powybijane. Teraz muszę wepchnąć pod przyczepę te wszystkie kabelki i wężyki na wodę, węże spustowe, tak żeby mi nie zawadzały, kiedy będę ściągał wykładzinę. Teraz odkręcę próg, który trzyma nam gumolit i płytę podłogową. Mam nadzieję, że te stare śruby dadzą się odkręcić. No i całkiem nieźle poszło. 3 śrubki, 3 wkręty dało się łatwo odkręcić. To już widać, takie nowsze były wymieniane na śrubokręt krzyżakowy. Jedna ze starych śrub wyszła ładnie, a trzecią, jak widzieliście, musiałem wyrwać. Tymczasem obiadek już się zrobił, wygląda pysznie, pachnie wspaniale, więc smacznego. Po szpinaku jest siła do pracy, więc zrywamy gumolit. Zobaczymy, co jest pod podłogą. Łoteczku, uratuję cię. Uwaga. Uj, pięknie. Ale śmierdzi. No, Strasznie. Dobra, czekaj, to może zawinę. Tak. żeby było łatwiej go było wynieść, nie? Ładnie się trzymało. No, on był tutaj na środku przyklejony. W naszej poprzedniej przyczepie gumolit był luźny, a tutaj widać, że na środku był przyklejony. Łatka przyszła sprawdzić, kontrolę jakości przeprowadzić, czy praca dobrze wykonana. Chyba dobrze, bo nic nie szczeknęła. Zdjęliśmy gumolit. Jak widzicie, tutaj z tyłu ta część przyczepy jest mokra. I to chyba, wiecie co, jest świeżo namoknięte, że tak można powiedzieć. Bo tutaj z racji tego, że ostatnio mocno padało, a tylne okno jest nieszczelne, to mamy
prysznic. Jak możecie zauważyć, podłoga w N132 jest nieco inaczej wycięta niż ta w 126. Mamy tu inne wymiary płyt. Tylna część jest najmniejsza, środkowa średnia i przednia część podłogi jest największa. Jestem ciekawy, czy dostaniemy płytę na taką szerokość, czy będzie trzeba tą podłogę inaczej powycinać. Sama budka, tak samo jak w mniejszych przyczepach, trzyma się na 8 śrubach. Są mniej więcej w tych samych miejscach, czyli 2 pod przednim łóżkiem, 2 na środku, kolejne 2 z tyłu środkowej płyty oraz 2 na końcu przy tej belce tylnej ramy. I już tutaj widzę pierwszy skarb. Zobaczymy, co jest pod podłogą. Ale tu już mamy 5 groszy, jesteśmy do przodu, misiek. Zbieramy na kolejną przyczepę. Tak, zbieramy na kolejną przyczepę. No dobra, to co? Tniemy i rwiemy, No nie? pewnie. Ale wiesz co? Tutaj nie widzę gwoździków, którymi była przybita podłoga. A jednak są. Jest tutaj, jest tam, ale jest ich jakby mniej jak na taką dużą powierzchnię. Oprócz tego, że mamy prysznic z uszczelki przy tylnym oknie, chciałem Wam się pochwalić. Zobaczcie, jakie mamy designerskie okienko z takim efektem wody. W sumie można byłoby tu zrobić akwarium, dodać jakieś roślinki, wpuścić rybki. Plastikowe rybki możemy w to pokładać. O, plastikowe rybki będą idealne. Znowu się rozpadało, więc biorę się za wycinanie śrub, no i gwoździków. Wiecie, te śruby są narażone na korozję, zarówno od wewnątrz, jak i od spodu przyczepy, więc przy każdym remoncie warto je wymienić. Łebki śrub mam już poobcinane, wystarczy te śrubki tylko przebić przez ramę, żeby spadły na ziemię, ale na razie je sobie zostawię tak, żeby trzymały całą budkę w miejscu, a zacznę szukać gwoździ i im też zetniemy łebki. To jest chyba najłatwiejszy sposób, żeby się ich pozbyć, bo wyrywanie ich pojedynczo zajęłoby więcej czasu, no i mogłoby być trudne, a tak po prostu tarczą podjadę pod każdy łepek i w zasadzie te gwoździe już nie będą trzymały. Łatwiej będzie poderwać całą płytę do góry. Gwoździe już są powycinane, mam nadzieję, że znalazłem wszystkie, więc możemy podnieść pierwszą płytę. I mamy pierwsze ciekawe znalezisko pod podłogą. To wygląda jak Pestki śliwek. pestki śliwek. Ale jak to fajnie nadgryzione jest, nie? No, nadgryzione i tylko te wnętrze wyjedzone. Chyba tutaj przez pewien czas mieszkało coś przed nami. Tu nacięte jest pełno włókna szklanego. Może zaraz znajdziemy lokatora. Chyba nie. Ciekawe, co to za zwierzątko sobie tutaj żyło. Znajdowałem już takie przedziurawione pesteczki u góry w półkach, ale tu jest po prostu tego mnóstwo. A pewnie jakieś myszki sobie tutaj kempingowały przed nami. Co ciekawe, zobaczcie, jak tutaj jest mało wlaminowanych listewek. W zasadzie to tylko jedna tutaj na łączeniu płyt. Reszta przestrzeni jest pusta i dopiero
przy końcu mamy jedną listewkę. No i klocki przy miejscach, gdzie były śruby, tak żeby ta podłoga w tym miejscu była sztywniejsza, żeby była większa siła docisku. Zauważyliśmy też, że te kanały boczne, które są do odprowadzania wody, która mogłaby się tutaj znaleźć, są dużo głębsze niż w N126. No tak, w zasadzie dłuższa przyczepa, dłuższa droga do nadkola. Ale za to Justyna znalazła kolejną ciekawą monetę. Ciekawe, co to jest? Jest bardzo zabrudzona. I to chyba jakaś zagraniczna waluta. Mamy tutaj na wyposażeniu przy klamce przędzę stalową lub nylon. Zależy, jak to woli to nazywać. Przeczyszczę monetę i zobaczymy, co to jest. A podłożyłem ją dlatego, że zamek nie do końca chwytał, nie chciał się zamykać na klucz i potrzebowałem na szybko dystansu i wiecie, miałem w samochodzie tylko właśnie ten nylonik i go tak podłożyłem, no i już tak zostało. Może go wymienimy na coś lepszego, chociaż sprawdza się przy czyszczeniu skarbów. I proszę Państwa, co tu mamy? Mamy tu 20 groszy, to już 25 groszy jesteśmy do przodu. I to 20 groszy z 1991 roku, z XX wieku. Skarb. W sumie to moglibyśmy już wybić sobie te dwie śrubki pierwsze, te znaczy te na końcu przyczepy. One nie będą już nam potrzebne. Ciężko będzie później chodzić po samym laminacie, żeby je wybić. Oczywiście zawsze przygotowany mam profesjonalny wybijak do śrub z wkręta, ale powinien też się nadać. Chodzi w zasadzie tylko o to, żeby śrubkę przebić na drugą stronę. Wypadła. Zdaje się, że jeszcze gdzieś tutaj są gwoździki, no i wybiję od razu te śruby, bo one chyba też trzymają płytę. Oprócz śrub znalazłem jeszcze dwa małe gwoździki, więc próba numer 2 podniesienia podłogi. No tam gdzieś się jeszcze skubana trzyma. No dobra, do 3 razy sztuka. To był naprawdę złośliwie trzymający się kawałek podłogi. I znowu mamy tutaj, moi drodzy, spiżarnię pesteczek i jestem w ogóle w szoku. Zobaczcie, jak mało tutaj jest tych poprzeczek. I zupełnie inaczej jak w mniejszych N126 nie znajdują się pomiędzy tymi garbami, tymi przetłoczeniami, a w miejscach, gdzie są zamontowane, garby są lekko opuszczone, tak żeby można było na nich zamontować te listewki. I mamy tu ich naprawdę mało. Jedna na końcu, dwie przy łączeniu płyt, a na środkowej płycie dla podparcia tych elementów, które wchodzą za nadkola, mamy tylko fragmenty, mamy dwie krótkie listewki, nie ma nawet puszczonej po całości. A teraz zerwiemy płytę numer 3, zobaczymy, co pod nią jest. Ta jest mocniej przymocowana. Chyba wyjdzie razem z tą listewką przyprogową.
tutaj jeszcze ten element ją blokuje. No z tym tu będzie zabawy. Ta ostatnia płyta jest mega irytująca. Próbujemy ją podważyć z różnych stron. Tutaj na przykład przy drzwiach jest to wzmocnienie takie wlaminowane od szafki i w płycie nie ma wycięcia, więc można jej tutaj podnieść do góry. Zaraz blokuje się o to wycięcie. Spróbujemy je po prostu obciąć. Tak samo blokuje się z drugiej strony. Jest wycięcie, ale tam mamy możliwość lekkiego manewru. Jest tam jakieś 2 cm między wzmocnieniem a płytą, więc jeżeli obetniemy to wzmocnienie, które jak już widzicie odgiąłem i odlepiłem, może uda nam się ją ładnie wyjąć. Tymczasem znowu zaczął padać deszcz i to taki najgorszy deszcz ze wszystkich, bo mrzawka, jak ja nienawidzę jak mrzy. Nie można wtedy chodzić, nie można patrzeć, nie można oddychać. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jaki jest najlepszy nóż do remontu niewiadówki, to od razu podpowiemy Wam, że kuchenny z ząbkami. Proszę bardzo. Nie ma rzeczy, której nie przetnie. Którą? No i mrzawka przeszła w całkiem niezłą ulewę. Musimy ją przeczekać. Justyna stoi na małym kawałku wyciętym. Ja na podłodze. Szkoda wbijać z powrotem śrubek. Ale leje. I w naszym małym akwarium zbiera się coraz więcej wody. A Teoś jest teraz w drugiej przyczepie na naszym małym osiedlu niewiadów. O, łatka też wyszła do okienka. Teraz przynajmniej mamy dobrą okazję, żeby sprawdzić, czy przyczepa gdzieś czasem nie cieknie. Jakiś purchelek, ale suchy. Ten daszek, no będziemy na pewno coś z nim robić, ale wydaje się nie przeciekać. Na pewno zmienimy te pordzewiałe śruby. Okienko boczne też jest w porządku, nic nie cieknie. Tylne boczne okna też wydają się być w porządku, nie widać, żeby zaciekało. Jedyne co, to cieknie nam przez to tylne. Ale to pewnie jest kwestia uszczelki, której nie ma na połowie okna. Kiedy zdejmiemy ten biały panel, białą maskownicę, przyjrzymy się listwom odmocowania z zawiasu okna. Bo to jest taki czuły punkt w zapiekankach, w starych przyczepach niewiadowa, właśnie ta listwa, do której przykręcony jest zawias od okna z zewnątrz. Już po tylu latach uszczelka wyrabia się, z uszczelnienia niewiele zostaje, śrubki potrafią rdzewieć i czasami gdzieś tutaj łapie przeciek. Dlatego budując nową przyczepę, robiąc remont, warto jest ściągnąć te panele i sprawdzić, w jakim stanie jest listwa mocowania zawiasu. Ewentualnie wymienić ją, wymienić sobie uszczelkę pod zawiasem okna. No i oczywiście dać nowe śruby, tak żeby żaden przeciek się nie wydarzył, żebyśmy nie byli później zaskoczeni. W zasadzie to każde przejście śruby przez laminat jest potencjalnym miejscem przecieku przy rączkach manewrowych, przy obrysówkach, przy światłach odblaskowych bocznych. Dlatego postanowiłem część z tych właśnie otworów zlikwidować, a światła na przykład odblaskowe przykleić sobie, tak jak zrobiliśmy to w pierwszej przyczepie. Przykleiliśmy je ze 3-4 lata temu i dalej się trzymają bardzo mocno. Dlatego uważam, że te śrubki, którymi przykręcone są lampy odblaskowe, można spokojnie zlikwidować, a lampy po prostu przykleić do laminatu. Pod przednią płytą też spiżarnia pesteczek śliwkowych.
I nawet jest skorupka od ślimaczka. Co mamy? Żołnierzyka. Żołnierzyk dołącza do skarbów znalezionych w przyczepie. Chodźcie za mną! Remontujcie swoje niewiadówki! Teraz wiecie, co jest wesoło, nie? Justyna weszła pozamiatać, a nie ma jak stanąć na podłodze, porusza się jak ninja. Nie ma tu teraz jak stanąć, nie ma podłogi, bo nie zalecam Wam stawania na niepodpartym laminacie. Można szybko spowodować, że pęknie. Podłoga tutaj jest bardzo miękka. Już jakiś czas temu zauważyłem, że laminat w N132 jest dużo cieńszy, dużo bardziej elastyczny niż w N126. I na tym etapie będę musiał dzisiaj zakończyć odcinek. Niestety pogoda nie pozwala pracować dalej. Mamy kolejny dzień. Wczoraj deszcz pogonił nas w końcu, stąd musieliśmy wrócić do domu. Wróciłem do przyczep dzisiaj, żeby zdjąć budę z ramy. Przywiozłem sobie nawet bloczki betonowe, no ale niestety od wczoraj cały czas pada i zbliża się kolejna fala deszczu. Przed chwilą przeszły takie naprawdę ciemne chmury i grzmiało. Więc wyjęciem ramy spod przyczepy zajmiemy się w kolejnych odcinkach, kiedy pogoda na to pozwoli. Jestem zadowolony, że zrobiliśmy kolejny mały kroczek w naszym remoncie. Jesteśmy coraz bliżej jego końca i wyjazdu wielorybkiem, no chociaż jeszcze parę rzeczy trzeba porobić. Widziałem na grupach facebookowych, że rozpoczęło się sporo nowych remontów, więc jeżeli jesteście w trakcie swojego, to napiszcie w komentarzu, na jakim etapie jesteście i co planujecie zrobić. A ja życzę Wam przy tych remontach lepszej pogody niż mamy my i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!